Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena Arteona. I jest to Arteon w nadwoziu strzelający hamulec, czyli po angielsku shooting brake, czyli po polsku po prostu kombi. I to takie ładne kombi z łagodnie i płynnie opadającym dachem, a nie ciosane od siekiery. I faktycznie, Arteon kombi ładnie wygląda, chociaż ja bym wybrał inną konfigurację, bo tutaj zarówno lakier, jak i te felgi nie do końca mi odpowiadają. Ale auto robi wrażenie i jest ogromne. Długość Arteona to 4866 mm, szerokość 1871, a wysokość to 1451 mm. Rozstaw osi to 2836 mm. Arteon w kombi, podobnie jak i zwykły Arteon, ma już z przodu wąsy, czy tam monobrew, czyli taką świecącą listwę LEDową, idącą przez całą szerokość auta. Tutaj ponownie nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania i nie podoba mi się to. Chociaż jeszcze bardziej nie podobają mi się atrapy wydechów. Fuj K. To, co mi się za to podoba, to drzwi bez ramek. To zawsze wygląda świetnie. Dobra, to pora na bagażnik, bo w tym nadwoziu gra on główne skrzypce. Kufer ma pojemność 590 litrów i niestety dość wysoki próg załadunkowy. Ale to w zasadzie jest jedyny minus bagażnika, bo poza tym jest duży, ma drugie dno z miejscem na koło zapasowe, są haczyki na zakupy, gniazdo po zapalniczkę czy boczna wyjmowana przegródka. Dodatkowo oczywiście można położyć oparcie tylnej kanapy i tym samym zwiększyć przestrzeń bagażową. Dużą przestrzeń to mamy z tyłu, gdzie miejsce jest chyba tak samo duże jak w Skodzie Superb. Na nogi mamy bardzo dużo wolnej przestrzeni, a i na głowę jest jej sporo. Przestronność to ogromna zaleta Arteona kombi. Kanapa też jest bardzo wygodna i ma długie siedzisko. Do tego mamy podłokietnik z miejscami na poje, oddzielne nawiewy, złącza, gazetowniki, a w opcji fotele z tyłu mogą być nawet podgrzewane. Z przodu również jest bardzo wygodnie, fotele mają rozsuwane siedziska i bardzo łatwo wybrać wygodną pozycję. Ja miałem fotele manualne, ale w opcji stołki mogą być w pełni elektryczne. Miło też, że podłokietnik jest regulowany i to w dwóch płaszczyznach. To jest bardzo wygodne. Pora więc na deskę rozdzielczą. Tutaj jeszcze momentami jest klasyka, czyli nie ma wystającego ponad deskę rozdzielczą wielkiego tabletu, tylko jest ładnie wkomponowany właśnie jeszcze w deskę i dużo funkcji z oddzielnymi przyciskami. Niestety, te przyciski w większości są już dotykowe, ale lepsze takie, niż miało to być wszystko do wyklikania na ekranie. Ale już przyciski na kierownicy powinny być fizyczne, bo to naprawdę ciężko się smyra czy tam klika. Ciężko się też patrzy na to sztuczne drewno, ale to też kwestia gustu i zawsze można wybrać jakieś inne wykończenie, na przykład z Piano Black. A jak już jesteśmy przy wykończeniu, to sprawdźmy spasowanie i materiały. Jak słyszeliście, spasowanie jest naprawdę bardzo dobre, materiały też, a ja się klasycznie przyczepię do Piano Black. Muszę się też przyczepić do systemu multimediów, który niestety potrafi spłatać figla i mi na przykład raz zawiesił się na jakieś 30 sekund i nie pokazywał obrazu z kamery cofania. W zasadzie to nic nie pokazywał, był po prostu czarny, wypalcowany ekran. A jak już system zadziała, to jest on w miarę płynny i szybki i tylko czasami ma minimalne opóźnienia. Miło za to, że zegary cyfrowe mają kilka motywów, w tym takie klasyczne z okrągłym prędkościomierzem i obrotomierzem, a także i oferują dużo konfiguracji w zakresie danych, jakie chcemy wyświetlić. Dobra, to jeszcze rzućmy okiem na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską Arteona kombi mamy do wyboru 3 benzyny oraz jednego diesla. Benzyna to 1.4 TSI w połączeniu z silnikiem elektrycznym i układem PHEV. Dalej mamy silnik 1.5 TSI oraz 2.0 TSI, a diesel to klasyczne 2.0 TDI.
Moce są od 150 do 320 koni, a także możemy mieć napęd na przód lub na 4 koła oraz skrzynię manualną lub automatyczną dwusprzęgłową. Najmocniejsza wersja o mocy 320 koni to odmiana R, ja jednak miałem nieco słabszą odmianę o mocy 280 koni. Czyli mamy 280 koni, 400 Nm, napęd na 4 koła oparty o Haldex oraz automatyczną dwusprzęgłową 7-biegową skrzynię biegów. Jak słyszeliście, silnik jak to 4 cylindry brzmi przeciętnie, ale już wydech ma potencjał. Słychać taki lekki bas, który wydaje się jakby był stłumiony. Myślę, że jak ktoś lubi, to da się wybrać z rynku jakiś dedykowany wydech, który wydobyłby z tego pełen potencjał dźwięku. Zwłaszcza, że osiągi mają ogromny potencjał, bo są świetne. Poważnie, katalogowo Arteon w kombi powinien robić setkę w czasie 5,6 sekundy i pędzić 250 km/h. I jest to prędkość ograniczona elektronicznie. Pora więc sprawdzić, no niestety, tylko przyspieszenie. Wynik to powtarzalne 5,1 sekundy. Brawo! Co więcej, auto wcale nie zwalnia przy wyższych prędkościach i czas od 100 do 200 km/h to 15,3 sekundy. Świetne czasy, bo nieco ponad 20 sekund od 0 do 200 no to jest bardzo, bardzo dobry czas. Ze świateł auto strzela jak z procy i nawet bez procedury startu robi czasy na poziomie niecałych 6 sekund. Jedyne co denerwuje to ten sztuczny dźwięk w trybie sport, ale na szczęście da się ustawić tryb indywidualny, gdzie możemy wyłączyć ten podrabiany dźwięk, a wszystko pozostałe ustawić w ustawienia sport. Jeśli chodzi o elastyczność, no to ta jest niezła, a sama reakcja i redukcja mocno zależna od trybu jazdy samochodu. Czyli tak jak powinno być. W Eco jest spowolnione, a w Sport najszybsze. Ogólnie zwłoka nie jest aż tak duża, wydaje mi się, że jest lekka poprawa. Zresztą ocencie sami. Niestety, tak duża moc w tak dużym aucie wpływa na spalanie, a to domyślacie się, no nie jest bardzo małe. I tutaj też mała uwaga. Jak odbierałem auto, to miało niecałe 500 km przebiegu. Zrobiłem nim kolejne 1000 km, żeby się dotarło i dopiero wtedy robiłem pomiary przyspieszenia. A w trakcie tych 1000 km robiłem pomiary spalania. Być może auto jeszcze będzie minimalnie mniej paliło, chociaż chyba wątpię. Auto przy 140 potrzebuje 10 litrów na każde 100 km, przy 120 8, a przy 90 około 6 litrów. W mieście natomiast ciężko jest zejść poniżej 11-12 litrów przy zwykłej jeździe. To znaczy raz udało mi się zejść nawet poniżej 9 litrów, ale było to nocne bujanie się z zerowym ruchem, więc test mało wiarygodny. Jak na przykład jechałem na miejsce nagrania i zrobiłem 9 km po mieście, ale w bardzo dużym ruchu i z dużą ilością świateł, to spalanie wynosiło niemal 16 litrów. Bak paliwa ma 66 litrów. A jeszcze wracając do silnika, to zauważyłem, że czasami wchodzi on na wyższe obroty i tak sobie pracuje przez chwilę. I to nawet jak silnik jest rozgrzany i nie sądzę, żeby to była procedura wypalania filtra cząstek stałych, bo auto nie miało nawet 1000 km, jak pojawiła mi się taka sytuacja po raz pierwszy. Sama jazda Arteonem kombi jest bardzo przyjemna i bardzo przewidywalna. Auto jest nieźle wyciszone, jak na samochód bez ramek, a zawieszenie adaptacyjne bardzo dobrze wybiera nierówności. Jest zachowana taka sztywność typowa dla Volkswagena, ale ja taką charakterystykę lubię. Gorzej jest z bezpłciowym układem kierowniczym. Tutaj przydałoby się, żeby układ przekazywał więcej informacji na kierownicę, bo tak jest aż nienaturalnie sztucznie. A napęd 4x4 jest w miarę neutralny, z oczywiście tendencją do podsterowności, czyli lekkiego wychodzenia przodem.
Chociaż jak mocno auto zarzucimy, to da się pójść nadsterownie, czyli zarzucić tyłkiem. Ogólnie samochodem jeździcie bardzo pewnie, neutralnie i nieco nudno. Na szczęście osiągi dają emocje, więc nieco się wyrównuje. A jeszcze większe emocje są przy cenniku, bo Arteon Shooting Brake z tym silnikiem jest strasznie drogi. Ale zacznijmy od podstawy. W podstawie Arteon ma silnik 1.5 TSI benzynowy o mocy 150 koni z manualną skrzynią biegów i kosztuje 182 tysiące złotych. Jak chcemy większą pojemność, to benzyna 2.0 TSI już z automatem średniobiegowym, napędem naprzód o mocy 190 koni kosztuje 198 tysięcy złotych. A najsłabszy diesel 2.0 TDI o mocy 150 koni kosztuje 207 tysięcy złotych. Kolejny diesel 2.0 TDI, ale już o mocy 200 koni, to koszt 222 tysięcy złotych z napędem naprzód oraz 237 tysięcy złotych z napędem 4x4. No i dochodzimy do testowanego 2.0 TSI 280 koni, którego cena zaczyna się od 256 tysięcy złotych. Zaczyna się, bowiem mój egzemplarz kosztował 315 tysięcy złotych. I ja miałem najniższe wyposażenie Elegance z dodatkami. Szok, jak jest drogo. W tych pieniądzach da się już kupić BMW serii 5 w kombi z napędem 4x4 i silnikiem 30i lub 30e, czyli kolejno 245 lub 290 koni. Co prawda, do setki te auta są o sekundę wolniejsze i mają podstawowe wyposażenie, ale to zupełnie inna klasa samochodu. A jak ktoś koniecznie chce coś z grupy waga, to Skoda w modelu Superb również oferuje taki zestaw, czyli 2.0 TSI, 280 koni, napęd 4x4 i automat i tam ceny zaczynają się od 180 tysięcy złotych, a kończą na 214 tysiąca złotych za wersję Laurin Clement. Czyli Skoda jest tańsza o ponad 40 tysięcy złotych. Fakt. Może i nie wygląda tak stylowo, ale też nie można powiedzieć, że jest brzydka, a jest tak samo szybka i jeszcze pojemniejsza. Gdyby nie cena, to powiedziałbym, że Volkswagen Arteon Shooting Brake to bardzo solidne, wielozadaniowe, rodzinne auto, które jest pakowne, szybkie i zapewnia dobre właściwości jezdne. Wygląda stylowo i pali niestety dużo, ale z napędem 4x4 i przy tej mocy i gabarytach i silnikiem benzynowym to raczej zwyczajne wyniki. Ale cena naprawdę jest zaporowa. Cześć!